W następnym odcinku zobaczycie jedną z dwóch brzytew, które Wam teraz pokazuję. To jest brzytwa szlif zachodni, to jest brzytwa, proszę Państwa, brzytwa Iwasaki. Wymaga trochę opieki, trochę zabiegów. Te dwie brzytwy przysłał mi Michał Milas. Dziękuję bardzo, po to, żeby Wam je pokazać. Brzytwa Iwasaki. Tutaj takie kanji może będą widoczne. Brzytwa z zachodnim szlifem. Tutaj tak wyglądająca, czyli z warsztatu mistrzów Iwasaki pochodzi ta brzytwa. To będzie ta bądź ta druga, którą Wam zaraz pokażę. Będzie bohaterką następnego filmu. Taka. A druga to jest, proszę Państwa, pokazywałem Wam brzytwy ręcznie kute japońskie. Ta jest też japońska, którą Wam zaraz pokażę. To jest brzytwa, jak dla mnie, to jest dzieło sztuki. Spójrzcie. Brzytwa sygnowana marką Don. Japońska brzytwa. Spójrzcie na kanji, na szyjce. Spójrzcie na samą szyjkę, jak jest wykuta. Widzicie to? I kanji oznaczone czerwonym kolorem. Wyraźnie widać ślady młotka na szyjce i na ogonie tej brzytwy. To jest brzytwa ze szlifem klinowym, również zachodnia brzytwa, jeśli chodzi o konstrukcję. Tutaj taka kanji. Takie kanji oznaczone też, żeby było bardziej wyraźnie widać czerwonym kolorem. Piękna brzytwa. Kochani, szlif. Nie wiem, jakby to pokazać. Spójrzcie, szlif klinowy, prawie klin. Duża, ciężka brzytwa. Dla mnie to jest po prostu dzieło sztuki. Spójrzcie, jak to wygląda. Z tej strony, z tej strony. Zobaczcie, jak są ładnie wykonane okładki. Nadające azjatycki, japoński sznyt. Coś pięknego. To są brzytwy. Wybierzcie w komentarzu, którą chcecie, żeby była pierwsza. Jeśli taka jest Wasza wola, to ogolę się brzytwą, którą Wy wybierzecie. A dzisiaj, zanim powiem Wam, czym się będę golił, to trzeba zmiękczyć zarost. Tutaj jest olejek Abes, już Wam prezentowałem, z taką fajną pipetą. Ostatnio użyłem tego olejku za dużo. Myślę, że to jest odpowiednia ilość. Widzicie, jaki gęsty. Mniejszą ilość użyję, ponieważ tamta ilość była dużo za duża. Tyle. To jest wielkość 5-groszówki. Użyta w zarost. Delikatny, zielono-różany zapach. Lawenda i róża dla przypomnienia. Olejek mocno wydajny. Tutaj zawartość różnych olejów jest spora. Ogolę się dzisiaj kamisori. Kamisori nie byle jaką. Kamisori przesłaną mi przez Darka. Razem z kamisori przyjechały w paczce też mydło i woda po goleniu Ariana Evans. Wcieram. To jest mydło, które się nazywa Tobacco Road. Baza Ultima. Z taką bazą ogolę się dzisiaj mydłem, a woda po goleniu również do zestawu taka. Mydło ma ciemny kolor, taki ciemnobrązowy, tak wyglądające. I tutaj w tej bazie zapachowej to jest baza Ultima, baza łojowa. I w tych składnikach zapachowych nabrałem łyżeczką z wierzchu brązowe, a tutaj pod spodem widać inny kolor. Niedużą ilość, która wyląduje w tygielku. To jest baza Ultima i są tu takie fajne składniki jak łój wołowy, wiadomo, masło shea, masło kakaowe,
Co tu mamy jeszcze? Kapłaku, masło, olej emu, mango, jojoba i tak dalej. Kwas hialuronowy, wyciąg z agawy, z liści. Takie mydło. Ariana and Evans. Mydło pachnie drewnem hinoki. Drewno hinoki to inaczej cyprysik japoński. To jest taki, jakby wam to powiedzieć, z rodziny iglaków, ale to nie pachnie jak świerk, nie pachnie jak sosna. Nie. To jest taki ciepły, dymny zapach. Naprawdę, no nie wiem, jak wam to pokazać, przekazać. Już takie mydło było na moim kanale, ale za Boga nie mogę sobie przypomnieć, jakie to było mydło, gdzie też właśnie cyprysik japoński, hinoki, gdzie występował. Spróbuję spłukać nadmiar mydła z palców, ale to nie jest takie łatwe. Drewno hinoki, cyprys. To ma taki ciepły zapach. To jest iglak, ale nie ma ostrego zapachu. To nie pachnie tak jak cedr. To nie pachnie tak jak olejek cedrowy, gryzący, ostry. To jest taki łagodny, bardzo uspokajający zapach. I tutaj też wyczuwa się w tym mydle również zapach liści tytoniu. Liści tak niespalonego tytoniu. To nie jest dym z cygara, ale to jest właśnie tytoń. Liście takie przefermentowane już liście tytoniu. Proszę. Pędzelek semogi portugalski z włosiem z borsuka. Balsamiczny zapach. Moja żona powiedziała, że pachnie czekoladą. Coś w tym jest, ale to nie jest czekolada. To jest też taki ciepły zapach jak z czekolady, ale to nie jest czekolada. Mi odrobinę to jeszcze pachnie pestkami z wiśni. Taka pestka, która zostanie rozgnieciona takim gorzkim migdałem. Ale to jest mój odbiór. Dla złośliwych tutaj nie ma kwiatów w tym zapachu. To jest drzewny, kadzidlany, ciepły, spokojny zapach. Taki naprawdę poprawiający nastrój. Cyprysik japoński, z cyprysu japońskiego w Japonii są produkowane meble, również wanny. Bardzo przyjemny zapach. I co ciekawe, nie męczący, tylko taki, ja bym powiedział, że nawet poprawiający nastrój. Piana z mydła z bazą Ultima. Proszę, już tam na dnie są resztki tego mydła. Ogolę się dzisiaj. To będzie brzytwa japońska z Zubora. Zubora, którą właśnie użyczył Darek. Razem z mydłem, razem z wodą. Wykonana ze stali Tamahagane. Kolega sprowadził ją zza oceanu i takiej kamisorii jeszcze nie widzieliście. Tego producenta nie, ale też nie widzieliście takiej konstrukcji kamisorii, jaką wam za chwilę pokażę. Zaraz wam pokażę, póki mam jeszcze nienapędzlowaną twarz. To jest... Tak wygląda Zubora ze stali Tamahagane. Piękna kamisorii. I komi, czyli uchwyt, ma wykonany, spójrzcie jak. Widzicie? Jest kuty, ale z zachowaniem takiego fajnego wzoru. Wygląda tak.
Widać, że leciwa brzytwa, wiekowa już, ale jest bardzo ostra. Z tego, co mogłem sprawdzić na włosach, na przedramieniu, mam miękkie włosy, więc brzytwa musi być naprawdę ostra, żeby odcięła od samego dotyku. Tak wygląda. Strona omote jeszcze zachowana w dobrym stanie. Widzicie? A strona ura wygląda prawie dziewiczo. Zubora Tamahagany. Tą brzytwą się dzisiaj ogolę. Nakładamy pianę. Piana ma taki ciemny kolor, nie jest bardzo biała. Baza Ultima, bogata baza w mydle Ariana & Evans. To się czuje w pędzlu, czuje się masując twarz. Duża zawartość takich składników, które poprawiają, zmiękczają włosy, żeby prawidłowo przygotować do golenia. Bardzo tłusta piana. Czuję to, jak ten knot zjeżdża mi po skórze. Przez ten maksymalny poślizg mydła. Proszę bardzo. Zapach cały czas wyraźnie wyczuwalny. Wrażenia pieczenia tutaj nie czuję. Jakbym miał balsam na twarzy. Przyjaciele. Bardzo przyjemne mydło na skórze. Piana. Zubora Tamahagane z pięknym wzorem na komi, na uchwycie. Zobaczmy, jak goli. Piana, jak na mój gust, jak widać, przygotowana idealnie do golenia, zwłaszcza pod kamisori. Nie mam wiedzy, jaka jest stara, oprócz tego, że wiem, że jest to właśnie, nie wiem, pokazywałem Wam, przyjechała w takim pudełku. Nie wiem, czy to jest oryginalne pudełko. W takim pudełku przyjechała ze znakiem jakości, oznaczającym gwarancję dobrej jakości. Nie wiem, czy to oryginalne pudełko od niej. Mydło zmiękczyło zarost. Perfekt. Producent podaje, że tutaj jest w zapachu jest laur. Jest właśnie na początku składu hinoki. To się czuje faktycznie, ten cyprys. Ale podaje, że jest miód. Ja czuję najbardziej właśnie ten cyprysik. I czuję też pół na pół tytoń, liście tytoniu.
Przyjemny, odprężający zapach. A brzytwa sunie, pozostawiając skórę już po przejściu, pierwszym przejściu już w dobrym stanie, jeśli chodzi o stopień dogolenia. Poślizg jest bardzo dobry po zgarnięciu piany. Brzytwa była naostrzona, ja ją tylko nawycowałem na pasie i tak właśnie goli. Z tego co wiem, Darek się nią nie golił, tylko wysłał ją najpierw do mnie. Dziękuję bardzo za takie wyróżnienie. Piękna sztuka. Takie proste narzędzie, a jakże skuteczne. Przez ten kuty uchwyt komi bardziej może wyczuwa się balans. Nie, balans jest tutaj, po środku. Ale więcej czuje się ciężar tej grubszej rączki, grubszego uchwytu. Ale za to jakie wrażenia wizualne mamy. Nie jest to cienki uchwyt jak w większości kamisorii. Golenie się kamisorii jest specyficzne, bo czujemy właśnie takie chrupanie zarostu w trakcie golenia. Cyprysik japoński. Tak, troszkę jakby przypominał paczulę. Taki ciepły zapach, ale odprężający. Czuje się świeżość iglaka, ale nie w taki sposób ostry, tylko to jest sposób taki miękki, kojący. Taka piana. Fajna rzecz. Przejście pod włos. Piana wyszła mi idealna, bo mogę ją łatwo usunąć z blanku. Nie hamuje mi tego rozpędu krawędzi ostrza. Daje się łatwo spłukać. Przejście pod włos. Bardzo śliska piana. Przez bogactwo składników, które są zawarte w mydle. A tutaj wyjątkowa stal Tama Hagane. Można powiedzieć, że to jest wyraz dwuczłonowy, bo Tama w języku japońskim to jest coś doskonałego, coś bardzo dobrego, wybitnego, a Hagane to jest właśnie stal, czyli Tama Hagane, doskonała stal. Z tego zrobiona jest ta właśnie zubora. Tama Hagane, doskonała stal. Po zgarnięciu piany, jak widzicie,
Można spokojnie, bez tej piany, z zachowanym poślizgiem, poprawić sobie jeszcze przejazd, wykonać bez piany. Z tego co widzę, tutaj uchwyt jest odrobinę krótszy niż w pozostałych brzytwach Camisori. Tutaj jest może z centymetr krótszy. Tak mi się wydaje. A może się mylę? Za to jest poszerzający się w tą stronę, jak widzicie. Proszę spojrzeć. Golenie Camisori cechuje się właśnie taką dużą łatwością, jeśli chodzi o otrzymanie ostrza. Tutaj nie ma nic trudnego. Bardzo ostra brzytwa. Ta mahagana daje się wyostrzyć właśnie do ekstremalnych wręcz wartości, jeśli chodzi o ostrość. Tak to wygląda z ubora. Jak mógłbym podsumować to mydło? Naprawdę godne uwagi. Tutaj to już jest światowa jakość, jeśli chodzi o te parametry. Zmiękczenie zarostu, poślizg, zapach na pewno też. Ja tutaj nie czuję nic sztucznego, jeśli chodzi o walory zapachowe. Kojący zapach drewna hinoki plus tytoń. Do tego ostry sprzęt. 2 przejścia. Trzecie jest spędne. Myjemy ładnie brzytwę. Zapraszam Was na kolejny odcinek. Wybierzcie sobie brzytwę, którą chcecie z tych, które Wam przedstawiłem. Którą chcecie, żebym się ogolił jako pierwszą. Jedna i druga warta uwagi. Piękne brzytwy. Tak się goli Camisori. Jak się goli Camisori? Właśnie tak. Często wystarczą 2 przejścia dla osiągnięcia gładkiej skóry. Olejek tutaj też pomógł. Proszę bardzo. Ile mamy tutaj piany jeszcze w tyglu? Tygiel pusty, a w pędzlu taka piana, taką pianę właśnie użyłem do golenia. Patrzcie. Ariana and Eva's Tobacco Road.
Bardzo dobre mydło. Po goleniu. Woda. Tutaj takie jest w tych butelkach jest takie okienko od spodu, widzicie? I tutaj widać, jaka tu jest oleista zawartość tych wszystkich składników. Popatrzcie, jak to wszystko tam się rozwarstwiło, dlatego trzeba mocno strzepnąć, żeby powstała emulsja taka jak teraz. Widzicie? Te oleje już się jakby rozbiły. Tutaj zapach jest jeszcze bardziej intensywny niż tego mydła. Jeszcze bardziej, większa siła zapachu. Jak to... Ach. Tu się dopiero czuje cyprysik. Tu się czuje drewno hinoki. Jakiż to jest piękny zapach. Mydło jest cieplejsze, jeśli chodzi o odbiór zapachu. I tam faktycznie ten miód, tak w odbiorze, czuje się bardziej drewno hinoki. Inne niż wszystkie inne iglaki. Bardzo, bardzo fajny zapach. Golenie udane. Dziękuję, że towarzyszyliście mi przez te parę minut. Wszystkiego dobrego. Do zobaczenia następnym razem. Proszę o komentarze i subskrypcję. Cześć.